dzisiejszym nagraniu o Ferrari 250 GTO w skali 1:8 od Fizi Publishing złożymy sobie elementy od 77 do 79, a będą tam takie elementy jak zapora ogniowa, elementy deski rozdzielczej oraz pójdziemy trochę do przodu z naszą kierownicą. A więc zapraszam. Złożenie 77. Rura grodzi ogniowej. Zaczynamy od montażu 77 i ten montaż będzie po prostu magiczny, ponieważ bierzemy jedną rurę, drugą rurę, celujemy w wypustki oraz wyprofilowanie. Jest pięknie. I w tych dwóch miejscach przykręcamy na śrubkę typu M. I koniec. Te części złożymy w kolejnym złożeniu, także złożenie 77 zostało ukończone. Złożenie 78. Szkielet grodzi ogniowej. Teraz połączymy gruć ognioodporną, wewnętrzną stronę oraz zewnętrzną stronę. Widzimy, że one są tak idealnie wyprofilowane. Ten punkt trafia tu, ten tutaj, te dwa mają być tu. Następnie ten otwór tutaj, a ten tutaj. I zobaczymy, że z tej strony ta gruć dochodzi do siebie idealnie, a z tej będzie taki delikatny odstęp. Zaraz to przyłożę i zademonstruję. O, pięknie klikło. I tak, tutaj jest idealnie spasowane, tutaj będzie również, ale tu ma być taka szpara. I to jest specjalnie, tak jak możecie zauważyć. Tylko teraz zrobić tak, aby to było dobrze. I aby nie przesadzić z tą szparą, chociaż nie wydaje się to trudne, bo tutaj śrubka dojdzie, tu też. Ok. Najpierw przykręćmy tutaj, a w tych wszystkich punktach przykręcamy na śrubkę typu M. Wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczcie, tu pasuje idealnie. Tu jest otwór, szczelina, a tutaj też się spasowało. Myślałem, że tu też będzie szpara, ale jest idealnie. I do tych dwóch otworów przykręcamy naszą rurę grodzi ogniowej. To jest nasza rura, która również tutaj ma otwory na śrubki i w taki oto sposób dopasowujemy. Pięknie. A z tej strony przykręcamy na dwie śrubki typu M. I tutaj, żeby nie było pomyłek, chodzi o te otwory od zewnętrznej strony, czyli te bardziej oddalone. Rura jest przykręcona, to teraz od tej srebrnej strony, gdzie mamy tą szczelinę oraz tę szczelinę, wkładamy nasze blaszki z plastiku, które były w numerze 77. One są takie same, więc gdzie trafi która, to nie ma znaczenia. Przyczepione. U mnie ten element ma taką rysę. Nie jest to złamane, ale no rysa jest widoczna pod kątem, bo tak to jej nie widać. Ostatni etap to na te dwa bolce przyczepimy podnóżek. O, ten czarny taki. Ta kropa idzie tutaj do góry. Zostajemy tutaj z takim oto elementem. Złożenie 78 zostało ukończone. Złożenie 79. Elementy deski rozdzielczej i kierownicy. Mamy takie małe elemenciki i musimy je poodcinać. Tylko 4 nam dali, więc nie można się pomylić. O, plastik jest mięciutki, to nie odskakują daleko.
Widzimy taką drobną linię, gdzie mamy ciąć. Teraz nasza piękna deska rozdzielcza z numeru 2 i 3. Jeny wspomnienia, od tego wszystko się zaczęło. W tych punktach tutaj u góry, otworkach, wsadzamy to, co odcięliśmy. Za szerokie ogonki zostawiłem u dołu, więc trochę je podetnę, żeby teraz nie były za krótkie, ale to zawsze można przykleić, więc nie ma obaw. Ale wchodzą ładnie. No i będziemy kleić. Z klejem to też trzeba ostrożnie, żeby nie zostawił nam takiej białej obwódki, jak to Superglue lubi zostawić. Z takim ogonkiem też wchodzi, więc nie obcinam. I wszedł ostatecznie luźno. No naprawdę świetnie to wygląda. No doskonałe po prostu. Ale to idzie na bok. Teraz mamy złożyć manetkę z tych 3 elementów. Na początku bierzemy podstawę. Przekładamy dźwignię. I od tej strony nakładamy to. Niby nie ma znaczenia od której, ale tą płaską dam do zewnątrz na wszelki wypadek. Przeszło. I do samego końca dobra, więcej nie ruszam, bo to zaraz się rozpadnie. No niby jakoś się trzyma. Teraz potrzebujemy przełącznik z przewodem oraz kolumnę kierownicy. I ten przełącznik ma trafić w to gniazdo tutaj, a kabelki mają iść tak bokiem. Ciekawe. Te kabelki są tak przyczepione słabo tego przycisku, że ja się nie zdziwię, jak one się rozlutują, rozpadną i w ogóle Armagedon. Ja bym najchętniej sprawdził tą elektronikę, bo to wygląda źle. No zobaczcie, jak to jest słabo zrobione. No dobra, wciskamy dalej, żeby przycisk był idealnie na środku. Boję się zrobić jakikolwiek ruch z tymi kablami. One mają iść bokiem tu. Czy to ma znaczenie, który jest gdzie? Bo w instrukcji ten czarny jest na zewnątrz, a u mnie czerwony. Teraz naszą manetkę mamy nałożyć na to. Nie wygląda to jak coś solidnego. I ona ma klikać. I jakoś tam klika. Jak to będzie w aucie, będziemy to klikać. No ciężko to widzę. I teraz do tego wszystkiego idzie kierownica złożenia. W taki sposób kabel ma wychodzić tu. O ludzie, czy oni nie wiedzą, że kierownica się obraca? I jak ona się obraca, to ona nam te kable może pourywać? No, pierwsze złożenie, którego nie widzę jako coś mądrego. Tak to ma wyglądać, że ten kabel idzie z tej strony, ten za tym,
A tutaj taka grubsza strona opiera się na tych dwóch bolczykach. Tutaj trochę nasmaruję. Ciekawe, czy jak to nasmaruję, to uda mi się złożyć. Jak nie dość, że jest tu ciężko z miejscem, to jeszcze będzie ślisko. Przyczepiamy drugą część. Przyczepiamy ją równocześnie, wbijając przewody. O! Klikło się. O, czyżby to też nie było takie trudne, jak myślałem? W tych dwóch miejscach przykręcamy na śrubki L. Ta kierownica i te kable są rozwiązane w taki sposób, że ja wątpię, że tymi kołami można skręcać. To jest straszne. Nie kręcę tym za bardzo, bo mam obawy. To jest strasznie zły pomysł. Ale kierownica skończona. Nasze wnętrze również skończone, więc złożenie 79 zostało ukończone. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Powiem wam, że jestem zaskoczony. To poszło tak szybko, łatwo i tak było mało elementów do złożenia. No, gdybym to składał pojedynczo, po każdym numerze bym to nagrywał, to nie wiem, jak ja bym to zrobił. To by się nie udało, to by było za krótkie. Jedyny ciężki element do złożenia to była ta kierownica. Przez te jednoczesne ułożenie kabelków, plastików i dokręcenie śrubki, no to nie było łatwe. Na to poświęciłem najwięcej czasu. Może i dobrze, bo inaczej bym w ogóle nie odczuł tego złożenia. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Zachęcam do obejrzenia innych treści na tym kanale, tak jak samochody zdalnie sterowane albo cała playlista Ferrari 250 GTO. A tobie dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Trzymajcie się, cześć!